Cześć! Moje szczeniaki skończyły 5. tydzień życia. Minęły raptem 2 tygodnie od pierwszej wizyty z kamerą w hodowli, a one są nie do poznania. Co się zmieniło? Wszystko. Maluchy są już bardzo samodzielne. Eksplorują już nie tylko cały swój pokój, ale i pozostałe pomieszczenia w domu. Są bardzo ciekawskie i wszystko je interesuje. Rozpoczął się dla nich czas intensywnej socjalizacji. Co to oznacza? Odpowiedź po czołówce. Zaczynamy! Nasze szczeniaki zapoznały się już z pozostałymi psami w moim stadzie. Takie relacje są bardzo ważne, bo dzięki nim pieski mogą prawidłowo wykształcić swój charakter. Brak kontaktów z psami mógłby doprowadzić do późniejszych problemów behawioralnych, szczególnie w relacjach z innymi czworonogami. Nam to nie grozi. Birma, ich starsza siostra, okazała się wspaniałą opiekunką i mamką. Jana i Iwi są natomiast partnerkami do zabawy, choć muszę je pilnować, bo 4-miesięczna Iwi potrafi być trochę nieostrożna w harcach z maluchami. Szczeniaki bawią się także między sobą, co pozwala mi na obserwowanie ich zachowania, a to z kolei jest dla hodowcy jedną ze wskazówek przy określaniu charakteru psa. Pieski bawią się różnymi zabawkami i poznały też nasze koty, choć dorosłe kocury nie są zainteresowane zabawą. Jedynie najmłodszy kociak, Rysiu, wchodzi ze szczeniakami w interakcję. Mogę już także określić długość ich włosa, bo jest to miod, w którym szczeniaki są w odmianie krótko- i długowłosej, co może być ważne dla przyszłych właścicieli. Psiaki cały czas intensywnie oswajają się z otaczającym je światem, który staje się dla nich coraz bardziej intrygujący. W trakcie okresu psiej socjalizacji szczenięta uczą się prawidłowych relacji z innymi psami oraz z ludźmi. Są już bardzo kontaktowe. Reagują na przykład na moje cmokanie. Chodźcie! Odpowiadają także na zachętę do zabawy. Codziennie każdego biorę na ręce, przytulam, głaszczę, całuję, po to, żeby nauczyły się, że kontakt z człowiekiem jest bardzo miłym doświadczeniem. Dlatego zaznajamiam maluchy z różnymi domowymi dźwiękami. Odkurzaczem, głośnym wentylatorem, suszarką dla psów, młynkiem do kawy i innymi hałaśliwymi domowymi sprzętami. Obserwuję przy tym reakcję psiaków. Obecnie maluchy mogą już jeść stały pokarm. Ja daję im namoczoną, suchą karmę dla szczeniąt raz dużych. Stosuję ją od lat i mam do niej całkowite zaufanie. Raz dziennie karma uzupełniona jest o mokry pokarm z puszek. Mleko mamy jest już bardzo niewielkim dodatkiem do ich diety. Zresztą suka spędza z nimi o wiele mniej czasu niż wcześniej, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Od tygodnia maluchy odwiedzają przyszli opiekunowie. Szczególnie ważne są wizyty rodzin z dziećmi. Obserwacja, które szczenięta lepiej na nie reagują, pozwoli mi odpowiednio dobrać psiaka do jego nowej rodziny. Szczenięcia o innych cechach potrzebuje rodzina z małymi dziećmi, innych z nastolatkami. A jeszcze inny charakter psa jest odpowiedni dla aktywnych młodych ludzi albo spokojnych osób w średnim wieku. W mojej hodowli dobór malucha do potrzeb nowych opiekunów biorę na siebie. Dlatego bardzo ważne są wcześniejsze spotkania z przyszłymi właścicielami, podczas których mogę ich lepiej poznać. Podczas tych wizyt istotne jest także bezpieczeństwo psiaków, ponieważ goście, ale także ja czy członkowie ekipy filmowej mogą przynieść różne chorobotwórcze drobnoustroje, stosuję specjalne środki i maty dezynfekujące. Zanim goście będą mogli podejść i zapoznać się z maluszkami, muszą zdezynfekować dłonie i przejść po macie nasączonej środkiem o właściwościach odkażających. To podstawowe zabezpieczenie, by zminimalizować ryzyko zainfekowania maluszków bakteriami lub niebezpiecznymi wirusami przeniesionymi z zewnątrz. Szczeniaki są już po 2 odrobaczeniach, które rozpoczynają cały cykl oczyszczania ich z ewentualnych pasożytów. Są także przed pierwszym szczepieniem przeciw chorobom wieku szczenięcego. To ważny moment w ich życiu, więc musimy się do niego bardzo dobrze przygotować. Szczeniaki w tym wieku są bardzo wrażliwe, dlatego regularnie kontroluję ich samopoczucie, stan zdrowia, apetyt i wagę. Robię wszystko, żeby mieć pewność, że czują się dobrze i rozwijają prawidłowo. Od naszej ostatniej wizyty z kamerą u szczeniaków minęły ledwie 2 tygodnie, ale pieski uległy diametralnej zmianie. Rozwój psa przebiega bardzo szybko, dlatego mimo upływu lat i zebranego doświadczenia w tym zawodzie nie przestaje mnie to zadziwiać i fascynować. W mojej hodowli psów widzimy się za jakiś czas. Pamiętajcie o zostawieniu lajków i komentarzy pod filmem, a jeśli jesteście fanami czworonogów, dodajcie kanał Tropi do Gradzi do subskrypcji i kliknijcie w dzwonek powiadomień. Cześć, do zobaczenia!